raz, dwa, trzy, wchodzisz do gry. Chyba już wolę oryginalny tytuł All Fun and Games, no ale polscy tytułolodzy nie raz, nie dwa pokazali, że nie mają pojęcia, jak przetłumaczyć, że nie znają kontekstu, no ale powiedzmy, tak, jakoś to rzeczywiście może być. Nowy horror przedpremierowy dopiero w Polsce pojawi się za tydzień, ale już światowa premiera była jakiś czas temu i jest dostępny za granicą, ergo w Irlandii, na serwisach VOD, więc możesz sobie pewnie gdzieś tam zobaczyć, jeżeli mieszkasz za granicą, a wiem, że jest was tutaj dosyć sporo z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Zacznę od psa, może nie od obsady, od fabuły, nie będę omawiał do końca, ale przenosimy się do Salem. Tak, Salem już wiele razy widzieliśmy w różnego rodzaju filmach. No i mamy dzieciaki, które, no to dobrze mówię, znajdują jakiś nóż zrobiony z kości, jak się później dowiadujemy. I ten nóż, że tak powiem, jest opętany przez złego ducha, demona, jak zwał, tak zwał. No i zmusza ich do gry, do zabawy i tak dalej, i tak dalej. No można się oczywiście domyślić, jak to jest. Takich filmów ostatnimi czasy jest cały wysyp, no bo już nie będę odnosił do tego, że wiele, wiele lat temu była plansza Ouija 1, 2, 3, 18, ale ostatnio chociażby był przecież film Talk to Me, Mów do mnie, gdzie no to swoistego rodzaju też była jakaś tam powiedzmy gra, zabawa z demonami, różnie to było brane. No i tutaj, okej, zacznę może w ten sposób. Fabuła mi się spodobała, sam koncept, no bo myślę, nie jest dobrze, nie najgorzej. Film w ogóle wygląda, jakby był robiony za 5 zł i to jest w pewnym momencie plus, ale sama idea mi się w miarę podobała. Ja lubię rzeczywiście takie rzeczy, więc stwierdziłem, okej, obejrzę. Nie znałem filmu w ogóle, nawet nie widziałem zwiastunu. I to chyba jest rzeczywiście plus i wydaje mi się, że coraz częściej tak będę robił, że nie będę oglądał zwiastunu, tylko w miarę ogarnę, o czym ten film jest, żeby wiesz, żeby się nie okazało, że pójdę na film akcji, a to jest Śmierć w Wenecji. Więc rzeczywiście może akurat tak będzie inaczej. No i fajnie jest na początku, bo rzeczywiście jak jeden z naszych bohaterów czyści ten nóż, mamy takie fajne straszaki, przebitki. Rzeczywiście, jeden czy dwa mnie złapały i było orzesz w mordę, fajnie jest, dobrze. Tylko właśnie, one złapały mnie 1-2, a później jest już tak, cały czas to samo i już tam mniej więcej po 30 sekundach jest ja cię kręcę, chyba pójdę gotować ziemniaki albo może coś innego wymyślę, bo rzeczywiście nie jest już dobrze. Fabularnie na początku podoba mi się, jak mówiłem, ten koncept, bo siłą rzeczy później się już wyjaśnia, kim jest ten demon, niech będzie demon, czemu on zmusza do gry i tak dalej, i tak dalej. Mamy to wszystko oczywiście powiedziane, co jest tak na dobrą sprawę. Ja rozumiem koncept tego, ale jak to jest zrobione, to wymyślono to tak łopatologicznie, wyłożono nam, wiesz, kawa na ławę, piącha w ryj, żebyś po prostu czegoś nie przegapił, bo rzeczywiście inaczej to nie można było zrobić, tak przynajmniej pomyśleli twórcy i widziałem fajny komentarz do tego filmu, że właśnie tak wyglądałoby Mów do mnie jeszcze, gdyby, nie, Mów do mnie, tak, Mów do mnie, Talk to Me, gdyby tamten film był zrobiony w Hollywood, a no i na szczęście tam to uniknęliśmy tego Hollywoodu, tutaj się rzeczywiście nie udało. Koncept, jak mówiłem, fajny, podobał mi się, no i tylko w sumie na koncepcie i na pierwszych może 2-3 scenach się skończyło, bo takie miałem przyplatane mieszane uczucia. Oglądamy na początku, mówię, Salem, mówię, o ja cię, znowuż Salem, ileż razy można wałkować to Salem, my wiemy, że tam w Ameryce były te czarownice i tak dalej, no czy były czarownice, czy nie, no to jest już insza inszość, jak mawia kabaret, no ale rzeczywiście później jest fajnie i po kilku minutach dostałem takie łup w łeb i mówię, aha, i znowuż to samo, i znowuż. I tutaj, i potem nagle mamy grupkę młodzieży i jak się łatwo można domyśleć, musi być, tak, musi być impreza, no bo musi być impreza, musimy mieć ludzi, którzy nagle okazuje się, że nie wiedzą, jak się posługiwać łopatą. Nagle nie wiedzą, co to są widły, jak można ich użyć. No wiesz, takie proste rzeczy, że jak ktoś na ciebie, powiedzmy, idzie, masz łopatę, no to nie chwytasz tutaj za koniec trzonka, tylko jak największa odległość, jak największy zamach, żeby była moc, siła razy ramię. Dokładnie wiesz, o co chodzi. No tutaj się nagle okazuje, że nikt nic nie kuma, nikt nic nie czai. W pewnym momencie jedna osoba za pomocą nożyka terroryzuje innych 7 czy tam bodajże 8 osób. No ja wiem, oczywiście wszyscy się boją, bo może coś tam zrobić, no. Dobra, znam tę zasadność, ale film na początku mi oferował fajny klimat. Bardzo mi się rzeczywiście, jak mówiłem, sam koncept, pomysł podobał, ładnie to się rozwijało i po kilkunastu minutach nagle jest takie łup i wszystko. Totalnie jakby w momencie twórcy stwierdzi, ok, no to film musi mieć, robimy krótki metraż, film musi mieć 20 minut, bo rzeczywiście wyślemy go na festiwal filmów krótkometrażowych w Przemyślu. A może wyślemy go do Krosna, czy tam do Ojcowa, wiem, do Poznania, do Zamku, tam jest rzeczywiście fajny festiwal, zresztą jest, bo byłem.
No i chyba rzeczywiście na tym się ich koncept skończył, bo już nie wygląda to dobrze. Fabuła po prostu kuleje i już nie podnosi się aż do samego końca. Zakończenie bardzo mnie zdenerwowało, żeby nie powiedzieć wpieniło, bo tak się zastanawiam, czy my już nie możemy dostać horroru, straszaka, thrilleru, nieważne jak zwał, tak zwał, dreszczowca, który będzie jedną zamkniętą całością, a nie będziemy już na siłę wymagać, o proszę bardzo, ciach, jeżeli się sprzeda, jeżeli powiedzmy na platformach VOD będzie łapa w górę raz, dwa, trzy razy i tak dalej, jeżeli oczywiście ludzie to kupią, jeżeli zasubskrybują platformę przez ten właśnie film, no to jak najbardziej, jeżeli udostępnią taką recenzję, będzie Skruch bardzo zadowolony, no może będzie wtedy super. No nie, musiał w końcu dostać po latach film, który jest całkowicie zamknięty, jest jednością, całością. Nie będzie tego, że o proszę bardzo, wiadomo, będzie druga część. No nie. Dziękuję bardzo. Nawet chciałbym powiedzieć, twórcy Jokera ulegli temu, że pierwsza część zarobiła ponad $1 miliard i zrobili. Wiem, i to jest inne kino oczywiście, ale sam koncept się nasuwa. Więc rzeczywiście byłem bardzo zniesmaczony tym, czego zobaczyłem na końcu. Bo tak, fabuła, pomysł fajny, nie fajne wykonanie. Jeżeli chodzi o straszenie, straszaki. Straszaki są i to wszystko. Jakoś rzeczywiście ani nie poszli w stronę gore, bo teoretycznie można byłoby, skoro ten demon robił co robił, dowiadujemy się, poznajemy tę jego historię, że tak powiem, życia, przejścia w stan straszenia, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Więc tutaj było pole do popisu, bo tam się rzeczywiście w tym wtedy Salem, wiele lat temu działo, więc tutaj również można było to. Ale twórcy stwierdzili, ok, to my nie pokażemy prawie że tak powiem, nic. Może to byłby jakiś dobry rzeczywiście koncept. Więc fabuła jest słaba, film nie straszy. No i mogę powiedzieć, ok, no ciekawe sposób, kiedy nasi bohaterowie, jakby to ująć, kiedy oni się zostają opętani, ten sam proces, że tak powiem, opętania, to co się z nimi dzieje, no to jest w miarę fajnie, ciekawie zrobione. No ale potem sobie Skruch przypomina, proszę bardzo, pamiętasz Insidious, czyli naznaczony i tak dalej, to wszystko już było, to wszystko już widzieliśmy 100 tysięcy razy. Więc rzeczywiście ten film, były jak dla mnie wielkie oczekiwania, po kilku minutach myślałem, że będzie dobrze, będzie fajnie, będzie intrygująco, no ale okazuje się, że kilka ujęć, 2, może 3 straszaki, no nie sprawią, że nagle film będzie dobry, bo fabuła jest miałka, wtórna. Tak samo ja w tym momencie chyba po raz 4 czy 5 powtarzam, że fabuła była słaba, ale była słaba. No niestety to muszę ci uzmysłowić. Koncept znany od wielu lat, chyba od czasów procesów z Salem, już chyba tak rzeczywiście było, więc chciałbym ci polecić ten film, ale nie mogę. Nie mogę powiedzieć, idź na ten film do kina, idź, zobacz rzeczywiście, bo to jest nudny produkt, nudna, nawet sprawdzę, jak zawsze, sprzedaję tobie ciekawostki z IMDb, czy tam gdzieś z Wikipedii, sprawdzam i się okazało, że jedną informacją znalazłem o tym, że no, mowa jest o tym, że tam czarownice były wieszone, kamienowane i topione. Tam ktoś stwierdził, nie, to jednak rzeczywiście nie, w krajach anglojęzycznych nie topiono w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. To była jedna ciekawostka, nawet tak sprawdzałem. Mam tutaj Filmweb włączony, mówię, sprawdzę, zobaczę, co jest grane, no ale niespecjalnie tutaj cokolwiek można znaleźć, żadnych informacji, więc chyba producenci, a właściwie dystrybutorzy stwierdzili, ok, niech będzie, że nawet tak, słuchaj, ten tytuł, jak stwierdzili, raz, dwa, trzy, wchodzisz do gry, All Fun and Games, no ja rozumiem koncept, tak, mamy tego demona, te dzieciaki muszą grać z nim w gry, po to, żeby przeżyć, no to raz, dwa, trzy, do gry wchodzisz ty, tak, no i bawimy się w kryjówki, czy tam w chowanego podchody, czy tam jak zwał, tak zwał. Napisz mi w ogóle, jak się u ciebie w twoim regionie mówiło na kryjówki, ona się mówiła, że bawimy się w chowanego. Tak akurat było. Pozdrawiam wszystkich z Tarnowa i domyślam się, że w Małopolsce podobnie się mówi. Ale ten film to nie jest dobra produkcja. Moją ocenę możesz poznać na Filmwebie jak najbardziej. Do kultowych horrorów oj, daleko mu i nie trafi tam na pewno. Chyba że nagle się okaże, że dostaniemy drugą, trzecią, czwartą, 58 część i za 10 lat, kiedy już taki stary Skruch będzie robił 500 sezon kultowych horrorów, to wtedy wybierzecie i będzie. No, zobaczymy. Póki co na razie trwa głosowanie w kultowych horrorach na inną serię. Mam nadzieję, że wybierzecie mi coś dobrego, coś fajnego. Bo tak naprawdę po Władcy Lalek to tak ciężko chyba dojść do siebie, no ale zdarza się. Więcej jak najbardziej recenzji jest na tym kanale horrorów. Tutaj są kultowe, tutaj są zwykłe. Jak zwał, tak zwał. Sprawdź sobie, zobacz. I mam nadzieję, że będziesz się fajniej bawić oglądając tamte recenzje niż ten film.